Lampka RL90, czyli lampka tak naprawdę, od której zaczęła się przygoda moja z firmą Popbloom i z współpracą z nimi. Sam zakupiłem tą lampę do swojego akwarium ponad 2 lata temu. Zostałem namówiony przez kolegę, nie żałuję. Jeżeli chodzi o to, jak to się wszystko potoczyło w moim baniaku, to możecie sobie to zobaczyć na YouTube. Lampa, która ma 90 W, jest ona wyposażona w wentylator. W zestawie kupując ją jest ona w wersji z uchwytem, z linkami. Jeżeli chodzi o uchwyt taki na akwarium, to jest on do dokupienia dodatkowo. Natomiast co jest w tej lampie moim zdaniem najlepsze? Światło. Przede wszystkim fajnie to wygląda. Ładna barwa, jeżeli chodzi o połączenie tych 4 kanałów, które ta lampa ma. Bo jest tutaj niebieski, jest oczywiście biały, jest księżycowy i jest cyjan, czego też niektóre lampy nie mają, a ten cyjan jest naprawdę super, jeżeli chodzi o korale i korale go uwielbiają. Ja tą lampę używam w swoim zbiorniku, używam ją na rafie. Mam nadzieję, że zachęcę Was, bo ja jestem mega zadowolony. Nie polecałbym czegoś bym sam nie przetestował na sobie. Cena adekwatna do tego, co otrzymujecie, co do samego designu. Ja się tu nie będę wypowiadał. Jest ona biała, mi pasowała, ja mam akurat wszystko białe, natomiast no to już kwestia jest taka, że jednemu będzie pasować, drugiemu nie. Można oczywiście sobie zrobić koronę. Słuchajcie, lampa ta pokryje Wam przestrzeń 60×60, tak będziemy też w testach robić, natomiast tutaj bez opowiadania bajek. Ta lampa do obsady mieszanej, z czego SPS-y dacie wysoko, ogarnie Wam to. Natomiast przy obsadzie typowo pod akropory wymagające, no trzeba by było tych lamp po prostu dać więcej. Na taki zbiornik 60×60, nawet dwie, 180 W jest tutaj wskazane. Żadna lampa nie ogarnie Wam takiego zbiornika, gdzie zapewni Wam fajne przyrosty. Słuchajcie, ludzie mówią, że akropory im nie rosną. Piszą do mnie, że parametry, że to, że PO4. Ja się przekonałem sam, po prostu za mało światła. Dajcie tym koralom odpowiednią ilość watów, a one Wam się odwdzięczą. Tutaj nie ma co kalkulować. Tutaj trzeba po prostu nie oszczędzać i tego światła dowalić. A z tą lampą, z jej ceną, po prostu jest to realne. Tutaj mamy 60, 60 i dno też jest 60, także mamy taką kostkę. Ja wyłączam swoje lampy. Ja świecę 4, ta środkowa jest nowa na testy. Moja lampa jest w wersji starej, sterowana sterownikiem, ta nowa oczywiście jest na Wi-Fi. No tak się prezentuje mniej więcej pokrycie tej lampy, światło. Teraz zobaczmy sobie, jak to wygląda przy dnie. Ile tego światła tutaj mamy. $90. O, tu tak wycentruję. Okay. 90 przy dnie. Powiem tak, pod jakieś grzyby to spoko, ogarnie. Natomiast LPS-y tutaj już mogą mieć problem. Zobaczmy sobie na 20 cm tego paru mamy już 250, 240. Jak już mówiłem, Seneje, czyli ten czytnik, którym robię testy, nie jest jakiś idealny, on ma te 10-15% pomyłki. Natomiast 200 to już jest dla LPS-ów, oczywiście dla miękkich to już jest wystarczająca ilość światła, ilość paru. Teraz sobie zobaczymy, tu mamy 30. No tak naprawdę od 30 zaczyna już nam się 300 paru, więc tutaj już można od 30 te SPS-y układać. Tutaj już będzie tego paru mnóstwo, natomiast no tutaj to te korale nie rosną, ale moje uwagi są takie. Tutaj ok, grzybki. W tej części sobie ustawić LPS-y, miękkasy. Montipory mi też rosną, one aż tak dużo światła nie potrzebują.
Natomiast ta strefa typowo pod SPS. Jeżeli byście chcieli robić tą lampą typowo SPS-owe akwarium, to niestety, ale 1 na 60 na 60 cm Wam nie wystarczy. Pokażę Wam, jaki będzie efekt, jak uruchomię swoje, które są obok. Zobaczcie, tego paru od razu nam się robi znacznie więcej. Już tu mamy od samego dna 170. Tutaj będzie teraz 300, 330. No i tak naprawdę pokrycie, nie będzie tutaj też martwych stref, takich, że można by było wtedy już naprawdę te koralowce tutaj śmiało sadzić. Także wszystko jest kwestią indywidualną, jak Wasze baniaki wyglądają, możecie do mnie pisać, możemy sami pomyśleć, jak to poustawiać. Chcecie wersję ekonomiczną, chcecie wersję na full. Jeszcze mnie jedna rzecz ciekawi. Chciałem sobie zobaczyć taki test porównujący moją starą lampę, która świeci już 2 lata i tą nową, świeżo wyjętą z pudełka. Jakie są straty, ale ciężko mi to zmierzyć. No tutaj wsadzam pod powierzchnię, wychodzi 1800 średnio. Natomiast tutaj teraz centrując pod tą lampą, wychodzi mi tego paru 2000, 1900, 2100. No. Co prawda ta soczewka moja tutaj jest troszeczkę taka, powiedziałbym, lekko od soli zmatowiona, może to też ma wpływ. Nie jestem od tych spraw specjalistą, raczej tutaj tylko to robię. Natomiast no, jakichś tam ubytków nie widzę konkretnych, jeżeli chodzi o moc świetną. Tutaj, tak jak mówiłem, lampa wisi bardzo wysoko, oświetla metr na metr. To już Wam pokazywałem. Tu jest płyciutko, tu jest wszędzie 200-300 paru. Natomiast gdyby te korale były już na 30 cm, tego paru już by było stosunkowo mało. Dlatego każdy zbiornik jest inny, każda obsada jest inna. Indywidualnie pod to powinno się dobierać lampy. Ja Wam mogę doradzić na tyle, co się znam. Możecie do mnie pisać. Będę starał się konkretnie pod Wasze wymiary, pod Waszą obsadę planowaną dobierać moc świetną. Słuchajcie, do tego małego demona tym się steruje już przez Wi-Fi, nie ma żadnego pilota. Normalnie można to spiąć. Jest bardzo łatwa i czytelna instrukcja i jak to zrobić. Można się bawić w każdy kanał za pomocą wykresu. Są tam gotowe wykresy dla każdego rodzaju też korali. Są tam jakieś symulacje pogody, chmur. Ja tam tych bajerów nie tykam. Tutaj chodzi o to, żeby ta lampa świeciła. Oczywiście można je spinać szeregowo, ale jeżeli jesteś jakimś tam gadżeciarzem, to tutaj ta opcja obsługi tej lampy Cię nie zawiedzie. Ona ma wszystko to, co mają te drogie lampy.